Witajcie moi drodzy, bardzo dawno nie było mnie na kanale, ale wracam. Jest dzisiaj niedziela, jestem u moich rodziców w ogrodzie, zjadłem obiadek i dlaczego nie wyciągnąć właśnie dzisiaj nowego Ruta, nową wersję na rok 2024 i troszeczkę o niej poopowiadać już jutro, czyli w poniedziałek, czyli dzisiaj, bo teraz to oglądacie. O godzinie 12 w południe będzie zniesione embargo i będzie można ten rower oficjalnie pokazać. Ja już mam okazję testować ten rower od 3 miesięcy. Jeździłem nim już sporo, zarówno w warunkach szosowych, jak i w warunkach gravelowych. Ponad 1000 km, prawie 1500 km na tym rowerze. Pozwalają mi na to, żeby ocenić troszeczkę jego charakterystykę i też przy okazji powiedzieć Wam o designie, o zamyśle architektów marki Rondo przy projektowaniu właśnie tego roweru. Dzisiaj na tapetę bierzemy tą oto maszynę, czyli Rut CFX. Oprócz X będziemy mieć jeszcze CF0 i CF1 odpowiednio na Rivalu i na Redzie. Tutaj ten rower złożony jest na Apexie, napęd 1.11, który jest wystarczający do tego, żeby radzić sobie w trudnym gravelowym terenie i dosyć szybko poruszać się na szosie. No właśnie, i ten rower taki jest. On jest bardzo stabilny, bardzo szybki i bardzo przede wszystkim komfortowy. Taki właśnie zamysł inżynierów marki Rondo, żeby uciąć rurę podsiodłową i wstawić jej właśnie taki trójkąt. Rower dzięki temu lepiej amortyzuje w pionie, ale dalej zachowuje swoją sztywność, jeżeli chodzi o gięcie się na boki. Koncepcja ramy zupełnie inna. Mam możliwość porównania też ten rower do Ruta X, który mam do dzisiaj, na którym do dzisiaj jeżdżę, który charakterystyką bardziej przypominał mi rower, nawet bym powiedział przełajowy. Bardzo zwrotny, skoczny, można było na nim jeździć naprawdę bardzo techniczne odcinki. Ten rower w pierwszym odczuciu jest dużo bardziej stabilny. Jedzie dużo stabilniej, dobrze się prowadzi w linii prostej i naprawdę można wyczuć różnicę w komforcie. Dużo bardziej komfortowy sprzęt w porównaniu do poprzedniej generacji Ruta. Bardzo ważna rzecz również przy projektowaniu i przy geometrii tego roweru. Top tube, czyli górna rura ramy jest dosyć dłuższa. Ja przy poprzednim Rucie jeździłem na mostku 120 i teraz tutaj przy mostku o długości 100 mm mam praktycznie taką samą pozycję, czyli przy rozmiarze M myślę, że to jest ponad 2 cm długości różnicy na rzecz tego właśnie roweru. Malowanie bardzo ładne, ale uwaga, jeżeli chcecie już kupować ten nowy rower, wstrzymajcie się troszeczkę, bo już niebawem, mogę Wam zdradzić, będzie przygotowany nowy koncept w specjalnym malowaniu i w specjalnej edycji Lut Loco. Na jakim osprzęcie, tego jeszcze Wam nie zdradzę. Możecie spróbować zgadnąć w komentarzach, co to będzie, ale to będzie naprawdę totalna torpeda. Wracając jeszcze do tego roweru, akurat w tym przypadku jest on złożony na kołach DT Swiss, na których na co dzień jeżdżę, ale oryginalnie ten rower będzie, tak jak wszystkie rowery Rondo do tej pory, na obręczach Hanta, obręczach aluminiowych przy modelu X i przy modelu CF1 i o ile się mylę, na obręczach, o ile się nie mylę, na obręczach karbonowych w przypadku Ruta CF0. Hantach chyba nawet 50, czyli dosyć wysokich jak na gravela. Co oprócz tego, siodełko bardzo wygodne, serii Italia, Novus Evo 30 Boost, czyli krótka wersja. Do tego karbonowa kierownica Istona. Przy MC mamy tutaj rozmiar 42. Myślę, że to jest idealna kompozycja, jeżeli chodzi o wydanie gravelowe, ale również przy delikatnym złożeniu klamek do środka, tak to jest w moim przypadku, można też troszeczkę osiągnąć pozycję
bardziej aerodynamiczną i bardzo efektywnie jeździć tym rowerem na szosie. No dobrze, moi drodzy, ode mnie tyle, nie będę Was zanudzał, nie będę przedłużał. Biorę rower, jadę spotkać się z Kubą, który też ma bardzo wielką ochotę, żeby ten rower na własne oczy w końcu zobaczyć, zrobić Wam trochę przebitek i pokazać go jeszcze z bliższa. Ja Wam za dzisiaj dziękuję i zapraszam Was oczywiście do śledzenia Velocreation CC, do oglądania naszych vlogów i do obserwowania nas również na Facebooku i na Instagramie. Ciao! Moi kochani, jeszcze w kwestii przypomnienia coś, o czym nie powiedziałem wcześniej, czyli standardowo, tak jak i już w Mylku z tamtego roku, tak jak i w Racie, tutaj w nowym Rucie CF również mostek rondowski, patent rondowski, Vario Heo, technologia ICR, czyli mostek, przez który można przepuścić kable. Bardzo ładnie to wpływa na estetykę całego roweru. Kolejna rzecz, też standardowa dla praktycznie wszystkich rowerów rondo, czyli Twin Tip, możliwość zmiany geometrii przedniego widelca. To chyba tyle. Dziękujemy Kubie za piękne przebitki. Ja się z Wami żegnam po raz kolejny i zapraszam do obserwowania Velo, śledzenia, lajkowania. Do zobaczenia.